Dzień dobry, a cóż to za piękna pogoda za oknem? No cóż, papa, mała chatko w lesie. Papa też, Siergiej, Jana i mały Denis. Niestety suszenie butów zdało się na nic, z racji, że po tej mokrej trawie to już i tak po ptokach. Ale no nic, ciśniemy tam dalej. Jak ta pogoda się nie poprawi, to może być kiepsko, ponieważ tej nocy, zgodnie z prognozą, ma być 5 stopni. Jeżeli jeszcze do tego będzie padał deszcz, to ja tu w namiocie raczej nie przetrwam i będzie trzeba kombinować coś innego. No nic, na razie idziemy zdobywać najwyższy szczyt, z którego prawdopodobnie i tak nic nie będzie widać. Pomimo, że obudziłem się dzisiaj dość wcześnie, to zebrałem się i tak całkiem późno, bo jest po 9:30, ale to dlatego, że po pierwsze jak się obudziłem, to za okienkiem zupełnie nic nie było widać, a po drugie nie chciałem budzić małego Denisa, bo pewnie robiłby potem rozróbę i awanturę, dlatego będzie trzeba trochę przyspieszyć. Niepotrzebnie straciłem też pół godziny na suszenie butów, bo z tym co się tutaj dzieje, plus z tym, że pada znowu deszcz, to mogła być aktywność, która tylko mi zabrała ten czas bezpowrotnie. Może by te buty przemoczyć na nowo potrzebowałem 3 minut dosłownie. Udało się dotrzeć na skrzyżowanko, na rozdroże, na rozejście szlaków. Teraz będzie już tylko grubiej, bo na przestrzeni tych 1,8 km muszę pokonać 600 metrów do góry, więc będzie stromo. No to nie jest najlepsza dla mnie droga, jeżeli chodzi o zachowanie chociaż pozorów suchości moich butów i nóg. Pewnie bez mgły byłby fajny widoczek, ale oprócz tego może tego nie być widać. Ale tu jest naprawdę grubo pod górkę.
zobaczycie małe Hoverli prawdopodobnie. Jak tu jest, sami widzicie. Znaczy, ja nie widzę, więc wy też nie widzicie. Dodatkowo wieje jak jasna cholera. Minął mnie właśnie jakiś człowiek, pewnie miał sporo lżejszy plecak, ale dzięki temu wiem, gdzie iść przynajmniej. Myślę, że to nie pooglądamy. Ale jak widać współpracy ze strony matki natury, to nie ma wieje, niemiło się. Sposobem się udało, ale jeżeli chcecie poradnik, jak nie chodzić do góry, to możecie się śmiało do mnie zwrócić. Anna mówiła, że przy zejściu z Hoverli w kierunku Petrosza bądź Pietrosa, ciężko mi powiedzieć, są ładne widoczki i sądząc po tych skałach właśnie wszędzie kamienia, nie miała racji. Ale tak na ten moment to jest bardziej instant zapalenie płuc i reumatyzm. Po drodze będę schodził jeszcze do wioski. Tak sobie pomyślałem, że jeżeli na będzie lepszej pogody, nie uda się, ale jeżeli na dole nie będzie lepszej pogody, spróbuję tam iść na nocleg, żeby się chociaż w ciepło umyć. Bardzo interaktywnie za mną, czyli widać jeszcze trzeba mówić. No, przepraszam, średnio rozumiem. Polak. O, Poliak, dawaj brat. Piąteczka, wszystko elegancko. Fajnie ludzie, można spotkać w górach. A tu przede mną powoli wyłania się jakieś skrzyżowanie szlaków. Ja się musiał kierować na czerwony. Nie na żółty. Czuję postępowanie tego pana, bo do tej pory byłem jedynym kretynem, który szedł tutaj w kruciakach. Na szczęście ten pan szedł ale też w kruciakach. Dawaj brata. Gdzie? Kajmy to są. Kajmy są. Pod Hoverliu. Przez 10 sekund nie wieje, jejku jak fajnie. Tak to wygląda. Tam jest, nie wiem czy widać, ale wystaje dach jakiegoś domku. Też pewnie jakiejś chaty pasterskiej. Tak jest. Jest jakaś chatka. Tu ja odbijam na czerwony. Potem tutaj hen czerwonym, czerwonym, czerwonym. Tu są jakieś też chatki, ale to jeszcze za blisko. Tu jest Petrosz, pod który będę chciał
podejść. Będzie też strome podejście, potem tu. I tu jest wioska. I miałbym nadzieję w tej wiosce może znaleźć jakiś nocleg, bo jak nie, to będzie bida. Jest jakiś minimalny widoczek. Kurczę, no. Na pewno by tu było faktycznie ładnie. 10 minut słońca. Czy naprawdę to jest tak duża prośba? Jestem po stronie zawietrznej, można powiedzieć. Dobrze? Zawietrznej? Tam, gdzie nie wieje w każdym razie. I naprawdę tutaj byłoby strasznie ładnie. Jestem trochę zawiedziony, muszę przyznać, że musiałem trafić na tą mgłę. Kijów chciał mnie spalić 35 stopniami i ani chmurki nie było. Więc spodziewałem się, że tutaj będzie oczywiście chłodniej jak tu w górach, może z 25 stopni, może z 20. Jak sprawdzałem pogodę też przy wyjeździe z Kijowa na te tereny, to naprawdę miało być całkiem przyzwoicie. A tu taka niespodzianka. O, tam ktoś jest w chatce też. No, dobra, idziemy. Czerwony szlak wyzywa. No i patrzcie na to. Tam jest Hoverla gdzieś. Kurczę, taka szkoda. No. Ale tak jak i w Kijowie, no jest potencjał, żeby wrócić po prostu. No jest potencjał, żeby wrócić. Pięknie się niesie. O, nie za kołnierz. Pięknie się niesie między drzewami. Szkoda, że nie widać, bo musi być ich naprawdę dużo. Ale przestraszyły mnie na początku psy takie. Faktycznie fest po pas. Ale spodziewałem się, że mogą być pasterskie. A tu cały taki, można powiedzieć, trochę kompleks. Bo było kilka takich domków pasterskich, ze 4 może. A my idziemy. O jejku, 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 nie w błoto. Dalej. Dalej ich słychać. Fajny klimat. Trochę jak zszedłem z tego wygwizdowa niesamowitego, to mi się humor poprawił. Ale jak będę podchodził pod ten Petros, czy jakkolwiek, tam też jest dość mocno strome podejście, więc pewnie też będzie wiać. To może się okazać, że szybko mi się zepsuje. Ale to jeszcze chyba z 1,5 godziny do tego. Tak mi się wydaje przynajmniej.
No dobra, i co teraz? Hehe, ponton tratwa. Może tak się uda. O! Jak już tu jestem. Są jagódki. Siergiej wczoraj przypomniał mi bardzo fajną rzecz, którą co prawda wiedziałem wcześniej, ale o niej zapomniałem. A on mi przypomniał, że jak się nazrywa takich jagódek razem z liśćmi, z łodyżkami, z krzaczkami, to można z tego zrobić bardzo smaczną herbatę. Napar, o może napar to nazwijmy. Jest naprawdę elegancki. Taki wychodzi czerwony oczywiście od jagódek i taki owockowo-ziołowy, naprawdę super sprawa. Musicie kiedyś spróbować. O, falstart. Dobra, może tu. Może. I teraz tu. O. Zwycięstwo! Krowę się omija z przodu czy z tyłu? Krowa chyba nie kopie, nie? Nie bądź zła. Na miłą wyglądasz. Udało się. Tędy, tylko potrzebuję drugą rękę. Dobra, i teraz jestem tak na zejściu szlaku. Tam gdzieś jest ten Petros, czy Petrosz. Ale biorąc pod uwagę, że jestem na przełęczy i wieje jak jasna cholera i znowu pada taki deszcz, ewentualnie ta mgła osiada, myślę, że nie ma sensu tam iść zupełnie, bo jest wyrypa też bardzo mocna, a widoków nie będzie. Jest natomiast tutaj gdzieś zaznaczona ścieżka rowerowa, która go mija. Potem będzie tylko trzeba kawałek wrócić na szlak jakoś przez krzoki. Ale myślę, że będę próbował tą ścieżką rowerową właśnie. No żeby się tam nie pchać do góry, no bo po co, jak i tak nic nie widać. I być może to jest ta ścieżka. Zaraz to sprawdzimy. Czy to jest ścieżka? No wychodzi na to, że to by była ta ścieżka. Więc spróbujmy ścieżką, a potem się coś wymyśli. Ja tu tylko przechodzę. Nie zawracajcie sobie mam głowy. Przepraszam. Dziękuję. No i patrzcie, jak mnie będą denerwować. Tam, nie wiem czy to widać, kończą się chmury i widać kawałeczek błękitnego nieba. I założę się, że to jest miejsce, bo plus minus ten kierunek, a właściwie cytując stary dowcip, ten zwrot, no kierunek dobry, tylko zwrot przeciwny, taki dowcip kiedyś był, to jest pewnie miejsce, gdzie idę. I jak się okaże, że teraz tutaj leje i jest brzydko i mgliście, a potem pójdę tam i też będzie lało i będzie brzydko i mgliście, a teraz jest słońce, to muszę przyznać, że trochę będę zły. O, stąd całkiem ładnie to wygląda. Kurczę, no szkoda strasznie.
No naprawdę, chmuro, dajże już spokój. Mogłabyś sobie pójść, bo tam naprawdę bardzo ładnie to wygląda. A tu trochę mniej ładnie. Dobra, nie można powiedzieć, że jakaś niesamowita, ale w miarę zasłużona nagroda, jak za wspinanie się w tej mgle na Hoverle. Jest potencjał, że może od jutra będzie trochę ładniej w takim razie. No. Jakby nie te chmury, to całe wszystko by się ciągnęło takimi ładnymi wysepkami tam dalej. Jeżeli chcę dzisiaj znaleźć przyzwoity nocleg, który nie będzie namiotem, to nie ma za bardzo czasu, żeby gotować wody i jeść obiad, więc chwila przerwy na czekoladę i witaminki, myślę, że zasłużone. I w kwestii chwili przerwy też całkiem przyjemny widoczek. Myślę, że jak na dzisiejszy standard dzisiejszego dnia to miejsce jest eleganckie. No dobra, na dzisiaj koniec szczytów, koniec mgieł, oby też koniec deszczu. Schodzę do miejscowości, zostało mi jeszcze 8 km, ale już raczej taką drogą, no powiedziałbym, że offroadową, ale przejezdną. No i zobaczymy, jak się uda znaleźć nocleg, to super. A jak się nie uda znaleźć noclegu, to będzie się trzeba jeszcze pofatygować trochę w górę tejże miejscowości i tam jest zaznaczone jakieś pole namiotowe. Ale trochę obawiam się tej pogody, więc naprawdę trzymam kciuki i życzyłbym sobie, żeby się znalazło jakieś byle jakie miejsce, gdziekolwiek tak naprawdę. No i co? Da się znaleźć ładny widoczek, nawet przy takich słabych warunkach? Co się nie da, jak się da. Wiecie co? Nawet nie musi być jutro jakiegoś specjalnego słońca, czy przez następne dni. Właściwie to, czego bym sobie życzył, to żeby to wyglądało tak. Jak dla mnie jest wystarczająco ładnie. Trochę słońca, trochę chmur, byleby tylko nie padało i byleby tylko nie było mgły. Dobra, słuchajcie, jakbym nie znalazł przez przypadek noclegu, to tu są jakieś ruiny i tam są jakieś drugie ruiny na horyzoncie, więc może trochę desperacko, ale jest w sumie w tym potencjał. Jestem od wioski jakieś 500 metrów, więc w sumie jako miejsce wypadowe nie najgorsze. Dach nad głową by w miarę był, jakby się usytuować na którymś z pięter. Może by się znalazło kawałek ściany nawet, żeby się nad nią schować. Za nią oczywiście. No, zobaczymy, co los przyniesie. Biorąc pod uwagę rozmiar tej miejscowości i że przy ruinach było rozbitych z 50 namiotów i to luźno, a dodatkowo był tak zajebisty śmietnik, że ja bym tam chyba jednak nie został. O, fajna, swoją drogą, fajny most, elegancki. No, ale z racji, że było tyle namiotów, to mój plan może się nie powieść. Idę obczaić ze 2-3 miejscówki takie
Gdzie może uda się coś wynająć po prostu. No i cóż, niespodziewanie trochę, ale się udało. Dostałem taki właśnie pokój. Łazienka jest wspólna. Kuchnia również. Dosłownie za ogrodzeniem tego miejsca jest sklep, więc prawdopodobnie zaraz wjedzie piweczko jakieś. Delikatnie. Jedno, góra dwa. I taki pokój kosztuje mnie 500 hrywni, czyli jakieś 60 zł. Napiszę zresztą na dole w razie czego. Pocisnąłem dzisiaj dość mocno, jakieś 32 km. Ile wychodzi konkretnie, tyle wychodzi z kroków, ile konkretnie wychodzi z mapy, to też wam napiszę pod spodem. No muszę przyznać, że jestem trochę zmęczony. Bolą mnie nogi dość mocno, zwłaszcza stopy przez przemoczone buty. Coś będę kombinował, żeby te buty do jutra wysuszyć. No i zobaczymy, co będzie dalej. Na dzisiaj można powiedzieć, że kończę. Także trzymajcie kciuki za jutro i trzymajcie się, cześć.